Lekcja 1. Myślę, że wkrótce powinniśmy znaleźć miejsce parkingowe. Anna, myślę, że niedługo powinniśmy znaleźć miejsce parkingowe. Robi się tu tłoczno. Masz rację, John. Miej oko na parking lub miejsce na ulicy. Widzę przed sobą garaż. Powinniśmy tam iść? To brzmi jak dobra opcja, John. Garaże parkingowe zwykle mają dużo wolnego miejsca. Prawda. Plus, jest to bezpieczne miejsce do zostawienia samochodu podczas zwiedzania okolicy. Przed zaparkowaniem sprawdźmy stawki parkowania i wszelkie ograniczenia czasowe. Dobry pomysł, Anna. Nie chcemy żadnych niespodzianek, kiedy nadejdzie czas na wyjazd. Spójrz, w pobliżu wejścia jest puste miejsce. Chodźmy na to. Idealny. Zachowaj ostrożność podczas manewrowania samochodem w miejsce. Zrobię to powoli i uważam na pieszych i inne pojazdy. Ładnie zrobione, Anna. Doskonale zaparkowałeś samochód. Dzięki, John. Praca zespołowa ułatwia. Teraz pamiętajmy o naszym poziomie parkingu lub sekcji, abyśmy mogli później znaleźć samochód. Zrobię zdjęcie znaku lub zanotuję go na telefonie. Świetny pomysł. Łatwo zapomnieć, gdzie zaparkowaliśmy, zwłaszcza w ruchliwej okolicy. W porządku, nasz samochód jest bezpiecznie zaparkowany. Teraz chodźmy i cieszmy się naszym czasem, nie martwiąc się o to. Absolutnie, Anna. Odkryjmy i spędźmy fantastyczny dzień. Jestem podekscytowany, John. Wykorzystajmy w pełni nasz czas tutaj. Idziemy. Baw się dobrze, Anna. Ty też, John. Spotkajmy się tu później i wróćmy razem do domu. Brzmi jak plan, Anna. Do zobaczenia za kilka godzin. Do zobaczenia wkrótce, John. Baw się dobrze! Lekcja 2. Jak wyglądał ostatnio twój sen? Hej Anno, jak ci się ostatnio spało? Dobrze śpisz? Cześć, John! Dzięki za pytanie. Ogólnie śpię całkiem nieźle. Co powiesz na ciebie? Dobrze to usłyszeć, Anna. Ostatnio mam problemy z zasypianiem. Przykro mi to słyszeć, John. Czy próbowałeś jakichś technik, które pomogą ci się zrelaksować przed snem? Próbowałem ustalić rutynę przed snem. Czytam książkę i słucham uspokajającej muzyki przed wyłączeniem światła. To świetny pomysł, John. Ustanowienie rutyny może zasygnalizować twojemu ciału, że nadszedł czas na ustąpienie. Mam nadzieję, że to pomoże. Dbam również o to, aby stworzyć komfortowe środowisko do snu, takie jak utrzymywanie ciemności i chłodu w pokoju. To też ważne, John. Wygodne i sprzyjające środowisko snu może mieć dużą różnicę. Zgadzam się. Próbowałem też ograniczyć czas przed snem. Ma pomóc w szybszym zasypianiu. To dobra strategia. Niebieskie światło z ekranów może zakłócać nasze wzorce snu. Zamiast tego czytanie książki to świetna alternatywa. Też tego próbowałem. Przełamanie nawyku było trochę wyzwaniem, ale jestem zdeterminowany, aby poprawić swój sen. Jestem z ciebie dumny, John.
Wprowadzenie zmian wymaga czasu, ale jestem pewien, że wkrótce zobaczysz ulepszenia. Dzięki, Anna. Doceniam Twoje wsparcie. Co opowiesz na Ciebie? Jakieś wskazówki dotyczące dobrego snu? Cóż, staram się ustalić spójny harmonogram snu, kładąc się spać i budząc się o tej samej porze każdego dnia. To dobry punkt. Nasze ciała rozwijają się rutynowo, więc spójny harmonogram snu może pomóc regulować nasz wewnętrzny zegar. Dokładnie. Pomocne jest również zaangażowanie się w techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie lub delikatne rozciąganie przed snem. Wypróbuję też te techniki. Brzmi jak świetny sposób na uspokojenie umysłu i przygotowanie się do snu. Mam nadzieję, że dla Ciebie pracują, John. Pamiętaj, że ważne jest, aby być cierpliwym wobec siebie i dać swojemu ciału czas na dostosowanie się. Zrobię to, Anna. Dziękuję za radę. To dla nas obojga, abyśmy mogli się dobrze przespać. Pozdrawiam, John. Życzę spokojnych nocy przed nami. Uważaj! Ty też, Anna. Słodkie sny. Lekcja 3. Jak zazwyczaj płacisz? Hej Anno, dostałaś już rachunek? Jak zazwyczaj to płacisz? Czy używasz karty kredytowej? Cześć, John! Tak, otrzymałem rachunek. Zwykle płacę online za pomocą mojej karty kredytowej. To brzmi wygodnie. Czy łatwo jest dokonywać płatności online? Zdecydowanie. To szybki i bezproblemowy proces. Mogę dokonać płatności w zaciszu własnego domu. Zastanawiałem się też nad przejściem na płatności online. Wydaje się to bardziej wydajne niż pisanie i wysyłanie czeku. Naprawdę jest, John. Dzięki płatnościom online możesz uniknąć kłopotów z pisaniem czeków i czekaniem na ich przetworzenie. To dobry punkt. Ponadto łatwiej jest śledzić płatności i przeglądać historię transakcji online. Absolutnie. Możesz uzyskać dostęp do historii płatności w dowolnym momencie i mieć wyraźny zapis swoich wydatków. Czy masz jakieś obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas dokonywania płatności online? Ważne jest, aby zachować ostrożność, ale większość renomowanych stron internetowych ma bezpieczne bramki płatnicze. Po prostu upewnij się, że korzystasz z zaufanych platform i chroń swoje dane osobowe. Będę o tym pamiętać. Dobrze jest wiedzieć, że istnieją środki bezpieczeństwa w celu ochrony naszych informacji. Zdecydowanie. Zawsze szukaj ikony blokady lub HTTPS w adresie strony internetowej, aby zapewnić bezpieczne połączenie. Dzięki za radę, Anna. Wypróbuję płatności online i zobaczę, jak to pójdzie. Witaj, John. Jestem pewien, że okaże się to wygodne, gdy już to zrozumiesz. Mam nadzieję, że tak. Dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami z płatności online. W ogóle nie ma problemu, John. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, nie krępuj się zapytać. Doceniam to, Anno. Zawsze jesteś taka pomocna. Jeszcze raz dziękuję. Chętnie pomożemy, John. Jesteśmy tutaj, aby się wzajemnie wspierać. Spraw, aby zarządzanie naszymi rachunkami było proste. Absolutnie, Anna. Oto łatwiejsze i wygodniejsze płatności rachunków. Pozdrawiam. Pozdrawiam, John.
Życzę Ci bezstresowego doświadczenia z płaceniem rachunków. Uważaj! Lekcja 4. Nowy plac zabaw dla dzieci w parku. Anna, słyszałem, że w parku jest plac zabaw dla dzieci. Widziałeś to? Tak, John. Niedawno odwiedziłem park, a nowy plac zabaw dla dzieci jest fantastyczny. To świetnie. Jaki sprzęt mają, aby dzieci mogły się bawić? Mają huśtawki, zjeżdżalnie, siłownie w dżungli, a nawet piaskownice. To świetna zabawa dla dzieci w każdym wieku. To brzmi ekscytująco. Jestem pewien, że dzieci chciałyby spędzać tam czas i świetnie się bawić. Zdecydowanie. Jest to bezpieczne i przyjemne miejsce dla dzieci do biegania, skakania i pozwalania na szybowanie wyobraźni. Czy teren zabaw jest ogrodzony? Chcę mieć pewność, że dzieci mogą swobodnie bawić się bezpiecznie. Tak, John. Plac zabaw jest ogrodzony, co dodaje dodatkowej warstwy bezpieczeństwa i spokoju dla rodziców. To uspokajające. Ważne jest, aby zapewnić bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą się bawić. Absolutnie. Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, jeśli chodzi o plac zabaw dla dzieci. Czy w pobliżu są jakieś ławki lub miejsca do siedzenia, w których rodzice mogą się zrelaksować, mając oko na swoje dzieci? Tak, mają ławki i stoły piknikowe wokół placu zabaw. Rodzice mogą wygodnie obserwować swoje dzieci siedząc lub delektując się przekąską. To wygodne. Rodzice mogą mieć przerwę i nadal być wystarczająco blisko, aby nadzorować swoje dzieci. Dokładnie. To przemyślany dodatek do projektu placu zabaw. Cieszę się, że stworzyli tak wspaniałą przestrzeń dla dzieci do zabawy i dla rodziców do relaksu. Ja też, John. Ważne jest, aby dzieci miały miejsce, w którym mogą bawić się i być aktywnym. Na pewno przyprowadzę siostrzenicę i siostrzeńca do parku, aby zwiedzić nowy plac zabaw. Pokochają to, John. Będzie to dla nich świetna okazja do zabawy i spalenia energii. Nie mogę się doczekać tego. Dzięki za poinformowanie mnie o nowym placu zabaw, Anna. Witaj, John. Cieszę się, że mogłem podzielić się z wami ekscytującą wiadomością. Ciesz się czasem w parku! Dziękuję, Anna. Miłego dnia. Lekcja 5. Planuję dziś ugotować spaghetti na obiad. Anna, zamierzam dziś ugotować spaghetti na kolację. Czy masz jakieś wskazówki, jak zrobić pyszny sos spaghetti? Absolutnie, John. Przygotowanie smacznego sosu spaghetti polega na równowadze i smakach. Oto, co proponuję. Świetnie, mam uszy. Jaki jest pierwszy krok? Zacznij od podsmażenia posiekanej cebuli i czosnku na oliwie z oliwek, aż staną się pachnące i półprzezroczyste. Mam to. Cebula i czosnek są niezbędne do nadania smaku sosowi. Tak, są. Po ugotowaniu cebuli i czosnku można dodać do garnka sos pomidorowy lub zmiażdżone pomidory. Czy powinienem dodać zioła lub przyprawy do sosu? Zdecydowanie. Dodanie mieszanki włoskich ziół, takich jak bazylia, oregano i tymianek, poprawi smak. Możesz również dodać szczyptę płatków czerwonej papryki na trochę ciepła, jeśli chcesz.
To brzmi pysznie. Upewnię się, że te zioła i przyprawy będą gotowe. Świetnie! Gotuj sos przez jakiś czas, aby smaki się połączyły. Możesz dodać trochę cukru, aby zrównoważyć kwasowość pomidorów. Gotowanie sosu brzmi ważnie. Jak długo powinienem pozwolić mu gotować się na wolnym ogniu? To zależy od tego, ile masz czasu, ale sugerowałbym gotowanie na wolnym ogniu przez co najmniej 30 minut do godziny, aby uzyskać najlepszy smak. To ma sens. Planuję odpowiednio dać sosowi wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie jego smaków. Idealny. Tuż przed podaniem sos można doprawić solą i pieprzem do smaku. Upewnię się, że spróbuję i dostosuję przyprawę w razie potrzeby. To dobre podejście. I nie zapomnij ugotować makaronu spaghetti zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Al dente jest zwykle preferowaną teksturą. Będę mieć oko na makaron, aby upewnić się, że są dobrze ugotowane. Po ugotowaniu makaronu odcedź je i wymieszaj z sosem. Przed podaniem można go również uzupełnić startym parmezanem. Jam! Uwielbiam dodawać parmezan do mojego spaghetti. Dodaje miłego bogactwa. Zdecydowanie tak. I masz to, pyszne domowe danie spaghetti. Dziękuję bardzo za wskazówki, Anna. Nie mogę się doczekać, aby spróbować zrobić to dziś wieczorem. Witaj, John. Jestem pewien, że twoje spaghetti okaże się fantastyczne. Ciesz się gotowaniem. Zrobię to, Anna. I może przyjdziesz i spróbujesz tego ze mną? To brzmi jak plan, John. Chciałbym spróbować twojego domowego spaghetti. Do zobaczenia później. Do zobaczenia wkrótce, Anna. Lekcja 6. Mam nadzieję, że podobał ci się pobyt w hotelu. Cześć, Anna. Mam nadzieję, że podobał ci się pobyt w hotelu. Wszystko w porządku? Cześć, John. Dzięki za pytanie. Tak, jak dotąd wszystko idzie dobrze. Hotel jest dość wygodny. Dobrze to usłyszeć. Czy miałeś jakieś problemy lub wątpliwości podczas pobytu? Nie do końca, John. Personel był przyjazny i pomocny. Pokój jest czysty, a udogodnienia są ładne. To świetnie. Zawsze jest to ulga, gdy wszystko idzie gładko podczas pobytu w hotelu. Absolutnie. Sprawia, że całe doświadczenie jest przyjemniejsze i relaksujące. Czy próbowałeś hotelowej restauracji lub obsługi pokoju? Tak, zjadłem wczoraj kolację w restauracji. Jedzenie było pyszne, a obsługa szybka. To cudowne. Dobrze jest mieć dobrą restaurację w hotelu. Zdecydowanie. Oszczędza czas i wysiłek, zwłaszcza po długim dniu zwiedzania lub pracy. Czy miałeś okazję sprawdzić inne udogodnienia, takie jak siłownia lub basen? Tak, John. Rano poszedłem popływać w basenie. Był orzeźwiający i dobrze utrzymany. Miło jest mieć te dodatkowe udogodnienia, aby zrelaksować się i pozostać aktywnym podczas pobytu. Zgadzam się. Dodaje wartości do ogólnego doświadczenia i zapewnia gościom rozrywkę.
Czy miałeś jakieś specjalne życzenia lub potrzebujesz pomocy ze strony personelu hotelu? Nie miałem żadnych konkretnych prośb, ale poprosiłem o dodatkowe ręczniki i zostały dostarczone szybko. Dobrze jest wiedzieć, że personel jest responsywny i dbający o potrzeby gości. Absolutnie. Ich obsługa klienta była do tej pory godna pochwały. Cieszę się, że w hotelu wszystko idzie gładko. Dziękuję, John. Ogólnie był to przyjemny pobyt. Jeśli potrzebujesz czegoś lub masz jakieś pytania, daj mi znać. Zrobię, John. Dziękujemy za miłą ofertę. Mam nadzieję, że masz wspaniały dzień. Witamy, Anno. Ciesz się resztą pobytu i zadbaj o to. Dziękuję, John. Uważaj też. Żegnaj. Lekcja 7. Czy chcesz dziś wieczorem wziąć taksówkę do restauracji? Cześć Anna, chcesz dziś wziąć taksówkę do restauracji? Cześć, John. To brzmi jak dobry pomysł. Może to być wygodniejsze niż korzystanie z transportu publicznego. Zgadzam się. Wzięcie taksówki pozwoli nam zaoszczędzić czas i nie będziemy musieli się martwić o znalezienie parkingu. Zdecydowanie. Dodatkowo możemy się zrelaksować i cieszyć się jazdą zamiast poruszać się po ruchu. Mam wezwać dla nas taksówkę? Tak, proszę. Zadzwońmy taksówkę, żeby mogła nas odebrać w hotelu. Dobra, zadzwonię. Czy znasz nazwę i adres restauracji? Tak, nazywa się Cafe Italia i znajduje się przy głównej ulicy 123. Mam to. Dam taksówkarze znać miejsce docelowe. Dziękuję, John. Doceniam Twoją pomoc. Nie ma problemu, Anna. Cieszę się, że mogę pomóc. Zawsze dobrze jest mieć płynny plan transportu. Absolutnie. To sprawia, że wieczór jest przyjemniejszy, gdy nie musimy się martwić o logistykę. Zadzwoniłem, a taksówka przyjedzie za jakieś 10 minut. Idealny. To daje nam wystarczająco dużo czasu, aby zebrać nasze rzeczy i udać się do holu. Upewnijmy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, zanim wyjdziemy z pokoju hotelowego. Dobry pomysł. Wezmę torebkę i upewnię się, że mam przy sobie telefon. Zrobię to samo. Zawsze ważne jest, aby dokładnie sprawdzić przed wyjazdem. Usługa taksówkowa jest zwykle niezawodna, ale lepiej być przygotowanym. Absolutnie. Bezpieczeństwo i gotowość są kluczowe przy korzystaniu z dowolnej usługi transportowej. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę. Dzięki temu nasz wieczór będzie wygodniejszy i bezstresowy. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Zejdźmy do holu i poczekajmy na przybycie taksówki. Brzmi jak plan, John. Jeszcze raz dziękuję za załatwienie taksówki. Witamy, Anno. Chętnie pomogę. Spędźmy wspaniały wieczór w restauracji. Tak, cieszmy się naszą kolacją. Dziękuję, John. Chodźmy. Chodźmy. Lekcja 8. Jestem w nastroju na spróbowanie nowej kuchni. Cześć Anna, jestem w nastroju na spróbowanie nowej kuchni. Masz jakieś sugestie?
Cześć John, co powiesz na odkrywanie kuchni indyjskiej? Jest znany z bogatych smaków i różnorodnej gamy potraw. To brzmi interesująco. Nigdy wcześniej nie próbowałem indyjskiego jedzenia. Jakie są popularne potrawy? Cóż, istnieje wiele pysznych opcji. Jednym z klasycznych potraw jest kurczak maślany, który jest kremowym i aromatycznym curry z kurczaka. Innym popularnym wyborem jest kurczak tikka masala, który ma pikantny sos na bazie pomidorów. Te brzmią pysznie. Czy są jakieś opcje wegetariańskie? Absolutnie! Jednym z popularnych dań wegetariańskich jest palak pejne, który jest przygotowywany ze szpinaku i twarogu. Inną opcją jest aloo gobi, czyli curry z kalafiora i ziemniaków. Nie znam tych składników, ale brzmią intrygująco. Czy są jakieś pikantne potrawy? Tak, kuchnia indyjska znana jest ze swojej przyprawy. Jeśli lubisz pikantne jedzenie, możesz spróbować dania takiego jak windalu, które jest ognistym curry z mięsem lub ziemniakami. Po prostu upewnij się, że poinformujesz serwer o swoich preferencjach dotyczących przypraw. Lubię pikantne jedzenie, więc windalu brzmi ekscytująco. Czy są jakieś dodatki lub pieczywo, które dobrze komponują się z kuchnią indyjską? Absolutnie. Naan to popularny indyjski chleb, którego można użyć do zbierania curry. Możesz także spróbować pachnącego ryżu basmati jako dodatku. Ryż naan i basmati brzmią jak świetne akompaniamenty. Nie mogę się doczekać ich wypróbowania. Jestem pewien, że Ci się spodoba, John. Kuchnia indyjska oferuje szeroką gamę smaków i tekstur do odkrycia. Brzmi jak kulinarna przygoda. Czy znasz jakieś dobre indyjskie restauracje w pobliżu? Tak, zaledwie kilka przecznic stąd znajduje się wysoce polecana indyjska restauracja o nazwie Spice Delight. To wygodne. Udajmy się tam i wspólnie przeżyjmy indyjską kuchnię. Brzmi jak plan, John. Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami tym nowym kulinarnym doświadczeniem. Podobnie, Anna. Próbowanie nowych kuchni to zawsze ekscytująca i pyszna podróż. Chodźmy i cieszmy się naszą indyjską ucztą, John. Jestem pewien, że będzie to niezapomniane doświadczenie kulinarne. Absolutnie, Anna. Chodźmy i delektujmy się smakami kuchni indyjskiej. Lekcja 9. Czy korzystasz z Facebooka? Cześć Anna, korzystasz z Facebooka. Cześć John. Tak, jestem na Facebooku. To świetny sposób na pozostanie w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. To jest fajne. Niedawno dołączyłam też do Facebooka. Miło jest zobaczyć, co wszyscy robią. Zdecydowanie pomaga być na bieżąco z życiem ludzi. Połączyłeś się już z wieloma przyjaciółmi? Niewiele, ale dodałem kilku przyjaciół ze studiów i kilku współpracowników. Co opowiesz na ciebie? Mam sporo znajomych na Facebooku. Miło jest od czasu do czasu oglądać ich posty i zdjęcia. Zgadzam się. To wygodny sposób na utrzymywanie kontaktu, zwłaszcza z przyjaciółmi mieszkającymi daleko. Absolutnie. Jest to również platforma, na której możesz odkrywać ciekawe artykuły i dołączyć do grup w oparciu o Twoje zainteresowania. To prawda. Dołączyłem do kilku grup związanych z moimi hobby i fajnie było wchodzić w interakcje z ludźmi o podobnych poglądach. To świetnie!
Może to być świetny sposób na nawiązanie kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach. Czy są jakieś szczególne funkcje lub działania na Facebooku, które lubisz? Lubię przeglądać kanał wiadomości i oglądać, co robią moi przyjaciele. Lubię też udostępniać własne aktualizacje i zdjęcia. To brzmi zabawnie. Nadal badam różne funkcje Facebooka, ale jak dotąd mi się to podoba. Poświęć trochę czasu na odkrywanie, John. Istnieje wiele funkcji i ustawień, które możesz dostosować na podstawie swoich preferencji. Dzięki, Anna. Na pewno to zrobię. Nawiasem mówiąc, czy masz jakieś wskazówki lub zalecenia dotyczące skutecznego korzystania z Facebooka? Jedną wskazówką jest przejrzenie ustawień prywatności, aby kontrolować, kto może zobaczyć Twoje posty i dane osobowe. Ważne jest również, aby pamiętać o tym, co udostępniasz online. To dobra rada. Prywatność i bezpieczeństwo w internecie to zdecydowanie ważne kwestie. Absolutnie. Zawsze dobrze jest być ostrożnym i świadomym informacji udostępnianych na platformach mediów społecznościowych. Będę o tym pamiętać. Dzięki za wskazówki, Anna. Witaj, John. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w czymkolwiek na Facebooku, nie krępuj się zapytać mnie. Doceniam to, Anno. Na pewno skontaktuję się, jeśli będę potrzebował pomocy. Dzięki. Nie ma problemu, John. Ciesz się czasem na Facebooku i baw się dobrze, łącząc się ze znajomymi. Lekcja 10. Czy wiesz, że jabłka są świetne dla naszego zdrowia? Anna, czy wiesz, że jabłka są świetne dla naszego zdrowia? Naprawdę. Nie wiedziałem o tym. Co sprawia, że jabłka są tak zdrowe? Cóż, jabłka są pełne błonnika, witamin i przeciwutleniaczy. Mogą pomóc poprawić trawienie i wzmocnić nasz układ odpornościowy. To imponujące. Zawsze myślałem, że jabłka to tylko smaczna przekąska. Są rzeczywiście pyszne, ale mają też wiele korzyści zdrowotnych. Regularne spożywanie jabłek może przyczynić się do zdrowego stylu życia. Dobrze wiedzieć. Na pewno zacznę dodawać więcej jabłek do mojej diety. To świetny pomysł, Anna. Możesz delektować się nimi jako przekąską lub dodać do sałatek i koktajli. Czy są jakieś szczególne rodzaje jabłek, które są uważane za zdrowsze? Ogólnie wszystkie odmiany jabłek są pożywne. Jednak niektóre popularne znane ze swoich korzyści zdrowotnych to jabłka Granny Smith i Pink Lady. Będę o tym pamiętać, kiedy będę robił zakupy jabłek. Wspaniale jest mieć opcje. Absolutnie. I pamiętaj, że jedzenie całego jabłka, w tym skóry, zapewnia maksymalne korzyści odżywcze. Zauważono. Upewnię się, że zjem też skórę. Czy są jakieś inne korzyści zdrowotne wynikające z jabłek? Tak, wiadomo, że jabłka pomagają obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko chorób serca. Mogą również pomóc w kontroli wagi ze względu na wysoką zawartość błonnika. To fantastyczne. Wygląda na to, że jabłka same w sobie są super pożywieniem. Z pewnością są. Ponadto są wygodną i przenośną przekąską, dzięki czemu można je łatwo włączyć do naszej codziennej rutyny. Cieszę się, że mogę zacząć dodawać więcej jabłek do mojej diety. Dziękujemy za podzielenie się tą cenną informacją, John. Witamy, Anno.
Cieszę się, że mogłem podzielić się z wami korzyściami płynącymi z jabłek. Oboje cieszmy się korzyściami zdrowotnymi tego wspaniałego owocu. Zdecydowanie, John. Oto zdrowszy styl życia z jabłkami. Pozdrawiam, Anno.